Biała tablica z logo Fundacji Pełni Kultury. Biała tablica z logo firmy 3D Link, Fundacji Pełni Kultury oraz Muzeum Narodowego w Krakowie z napisem multisensoryczne UNESCO 6. Dialog form, kultur i religii w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Animacja ukazuje efekty pomiaru fotogrametrycznego 12 eksponatów z wystawy Sztuka dawnej Polski. XII-XVIII wiek. Trójwymiarowe modele ukazane są na czarnym tle. Drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła w Krużlowej Wyżnej. Animacja sunie od góry rzeźby do dołu. Matka Boska to stojąca młoda kobieta z długimi włosami. Trzyma nagie dzieciątko na lewej ręce. Nosi koronę, długą czerwoną suknię i złoty płaszcz w formie luźnej tkaniny. Chłopiec ma brązowe krótkie włosy, wysokie czoło, okrągłą twarz. Dwa modele Madonny z Dzieciątkiem. Obracają się od jednego boku do drugiego. Po prawej trójwymiarowy model siatkowy, po lewej model siatkowy z nałożoną teksturą. Drewniana rzeźba świętego Grzegorza z kościoła w Rzepienniku Biskupim. Święty Grzegorz siedzi przy pulpicie z księgą. Ma na głowie papieską koronę. Jego twarz jest pociągła, gładka, z dużym nosem i pełnymi ustami. Luźne szaty z szerokimi rękawami spływają w licznych fałdach. Drążek pulpitu z księgą trzyma długowłosy młodzieniec. Jest on o wiele mniejszy niż święty. Drewniana rzeźba świętej Katarzyny z kościoła w Iwanowicach. Święta ukazana jest w pozycji stojącej jako młoda szczupła kobieta w koronie. Ma długie ciemne włosy. Ubrana jest w zieloną suknię i złoto-granatowy płaszcz. Dwa modele świętej. Obracają się wokół własnej osi. Po prawej model siatkowy. Tworzą go setki tysięcy trójkątów o różnych rozmiarach. Powstaje wrażenie, jakby szkielet rzeźby pokrywała gęsta pajęczyna. Po lewej model siatkowy z nałożoną teksturą. Ołtarz Męki Pańskiej z Fary w Krośnie. Drewniana nastawa ołtarzowa przedstawia 12 scen Męki Pańskiej. Prezentuje kilkadziesiąt postaci ludzi oraz głowy aniołów ze skrzydłami. Umieszczono je na jednolitym tle z desek. W centrum znajduje się scena wydania Chrystusa przez Piłata. Piłat nosi wysoką czapkę, długą brodę, długie powłóczyste szaty. Chrystus ma koronę cierniową, długie włosy, krótką brodę. Nastawa jest bogato zdobiona ornamentami z wijących się gałązek winorośli, z kiściami owoców oraz kwiatów. Rzeźba Świętej Trójcy z Fary w Krośnie. Bóg Ojciec nosi koronę, ma czarne włosy, duże brązowe oczy, gęsty zarost. Trzyma przed sobą krzyż z przybitym ciałem Chrystusa. Spod złotego płaszcza Ojca wyłaniają się po piersiach 3 cherubów. Rzeźba przedstawiona za pomocą kolorowej chmury punktów. Odzwierciedla ona realne kształty i kolory. Stworzona jest z wielu milionów punktów. Jest półprzezroczysta. Dwa modele płaskorzeźby. Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu z cmentarza przy Kościele Mariackim w Krakowie. Po prawej model siatkowy. Po lewej model siatkowy z nałożoną teksturą. Płaskorzeźba przedstawia klęczącego Chrystusa w ogrodzie oliwnym. Jezus ma długie kręcone włosy oraz brodę. Na uniesionej pełnej smutku twarzy rysują się wystające kości policzkowe. Ręce są złożone do modlitwy. Przy Jezusie śpią skuleni Jego uczniowie. Przed Chrystusem unosi się anioł. Judasz wprowadza grupę żołnierzy przez bramę w płocie. W oddali rysują się mury i zabudowania Jerozolimy. Rzeźba Chrystusa na osiołku z kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Zygmunta w Szydłowcu. Rzeźba ukazuje Chrystusa siedzącego na osiołku. Figurę ustawiono na oryginalnym wózku z tej samej epoki. Ma on formę platformy z 4 kołami. Chrystus ma długie brązowe włosy i brodę. Jego sylwetkę okrywa czerwony płaszcz. Wyłaniają się spod niego bose stopy. Chrystus siedzi na oklep. Rzeźba wykonana z alabastru. Święty Jan Chrzciciel z katedry w Lwowie. Rzeźba ukazuje świętego Jana Chrzciciela jako szczupłego mężczyznę w pozycji stojącej. Ma on długie włosy i brodę. Jego tył, biodra i prawy bok okrywa płaszcz ze zwierzęcej skóry. Płaszcz rozchyla się na nagiej klatce piersiowej i nogach. Święty trzyma przed sobą zamkniętą księgę. Leży na niej baranek. Obiekt ukazany jako kolorowa półprzeźroczysta chmura punktów. Płaskorzeźba z marmuru.
Anioł adorujący zwrócony w prawo, z dawnego tabernakulum katedry na Wawelu. Na marmurowej płycie o kształcie zbliżonym do prostokąta znajduje się stojąca sylwetka anielskiego młodzieńca. Anioł stoi na wprost, z głową skierowaną w naszą prawą stronę. Nosi powłóczyste szaty. Jego duże skrzydła są złożone. Anioł adorujący zwrócony w lewo, z dawnego tabernakulum katedry na Wawelu. Parą do tego anioła jest opisywany wcześniej anioł zwrócony w prawą stronę. Płaskorzeźbę wykonano z marmuru o czerwonym odcieniu. Nierówna powierzchnia kamienia jest pełna jaśniejszych i ciemniejszych plamek, naturalnych dla marmuru. Anielski młodzieniec ma lekko pofalowane włosy do ramion. Jego gładka twarz jest delikatna. Nos jest odłamany. Na ustach ledwo dostrzegalny uśmiech. Anioł trzyma ugięte ręce na wysokości klatki piersiowej. Dłonie są odłamane. Retabulum ołtarzowe z kościoła w Moszczenicy Niżnej. To retabulum ma formę tryptyku, czyli trzyczęściowego malowidła. Obrazy namalowane zostały na drewnianych deskach farbami temperowymi. Środkowa część przedstawia świętą Marię Magdalenę w otoczeniu aniołów. Jest to szczupła młoda kobieta. Pomarańczowe włosy porastają niemal całe jej ciało. Nad środkową częścią retabulum umieszczono malowidło z Michałem Archaniołem. Model kościoła w Szalowej. Model ukazuje bryłę trzynawowego kościoła. Ściany świątyni pomalowano na biały kolor. Fasada zawiera dwie wieże ze zwężającymi się hełmami. Dach nad nawą główną jest dwuspadowy. Tył modelu kościoła to prezbiterium zakończone 3 ścianami. Na szczycie dachu wznosi się wieżyczka. Nad niższymi nawami bocznymi są dachy jednospadowe. Biała tablica z napisem. Producent i logo Fundacji Pełni Kultury. Partnerzy. Muzeum Narodowe w Krakowie, 3D Link Kraków. Biała plansza z napisem. Materiał zrealizowano w ramach projektu Multisensoryczne UNESCO 6, Dialog Form, Kultur i Religii w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Biała plansza z napisem. Audiodeskrypcja. Anna Franik, Regina Mynarska, Adrian Wyka. Animacja. Ewa Sitarska, 3D Link Kraków. Koordynacja projektu. Anna Franik. Fundacja Pełni Kultury. Bartosz Ajszpur. 3D Link Kraków.